Błędy początkujących fotografów? Przecież ja też je kiedyś robiłam. Dlatego dzisiaj powiem Wam najpopularniejsze błędy fotografów, które ja sama na początku robiłam. I po prostu chcę nagrać ten odcinek, byście ich nie popełniali, a jeżeli już je robicie, to żebyście to zmienili, by Wasze zdjęcia wyglądały jeszcze lepiej. Na starcie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, pamiętajcie 6000 subów do końca roku. No i co? Ja nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Pierwszy błąd, jaki jest na mojej liście, to jest złe wyczucie kontrastu na Waszych zdjęciach. I mówię tutaj o tym, że czasami po prostu za bardzo przesuwamy ten suwak do kontrastu i to zdjęcie jest po prostu zbyt przekontrastowane. Na samym początku robienia zdjęć mamy trudność w rozróżnieniu, czy to zdjęcie jest zbyt wyblakłe, czy zbyt kontrastowe, czy jest odpowiednie i dużo fotografów robi coś takiego, że je za bardzo kontrastuje. Oczywiście w obróbce. I sądzę, że ten błąd jest dosyć często powtarzalny i ciężko na początku jest rozróżnić, w którym momencie jest dobrze to zrobione zdjęcie, a w którym źle. Wiem, że po jakimś czasie da się jakby ogarnąć, co nie? Po prostu to jest kwestia czasu. Lecz możecie sobie porównywać różne właśnie zdjęcia i wtedy zauważycie, że coś jest nie tak. Drugi błąd na mojej liście to jest złe kadrowanie, brak wiedzy na temat trójpodziału, totalne takie randomowe pozycjonowanie danej postaci na zdjęciu lub właśnie tego ważnego punktu, czyli po prostu totalny brak wiedzy na temat trójpodziału i nie zwracacie uwagi na to, gdzie jest jakiś mocny punkt na zdjęciu, tylko po prostu robicie zdjęcie na czuja. To tak się też da, co nie? Ale czasami warto mieć chociaż trochę jakby wiedzy, bo właśnie w mocnych punktach faktycznie ta fotografia może wyjść lepiej. I warto mieć taką teoretyczną wiedzę na temat właśnie tego, żeby po prostu Wasze zdjęcia wyglądały bardziej estetycznie na sam widok, co nie? Kolejnym błędem to są źle dobrane godziny do robienia sesji, czyli na przykład fotograf, który totalnie nie ogarnia, co to jest złota godzina, wychodzi tako o 12 rano w pełnym słońcu i robi zdjęcia. No to słabo to wyjdzie. W sensie lepiej wybrać godziny takie przed zachodem, coś właśnie zachód słońca, wschód słońca, takie właśnie najlepsze są te godziny. Tam właśnie światło jest takie żółte i nie jest takie mocne, rażące w oczy. O 12 słońce jest na samej górze, w południe i właśnie średnio to wychodzi. Najgorzej wygląda to na portretach, bo twarz modela jest po prostu taka strasznie ostra, przerysowana i cienie są totalne i słabo to wygląda. Lepiej mieć takie miękkie światło, żółte, temperatura, żeby była taka cieplejsza. Lepiej to wszystko wygląda, więc zwracajcie na to uwagę. Kolejnym błędem, który już często widzę, to są złe parametry, czyli brak totalnej wiedzy na temat trójkątu ekspozycji. Czyli nie wiecie, co to jest ISO, nie wiecie, co to jest przesłona, nie wiecie, co to jest czas naświetlania i po prostu te parametry są takie randomowe, co nie? Nagle widzę, że ktoś może użyć przesłony 1.8, a używa na przykład 10, a ISO podbija do 3000. No średnio. Jeżeli macie z tym problem, to używajcie może nie trybu manualnego, ale na przykład preselekcji czasu, żebyście mieli po prostu trochę łatwiej. Ewentualnie po prostu się poduście i zwracajcie uwagę, żeby te parametry były normalne do danej sytuacji, w sensie, wiecie, dobrze dobrane po prostu. Kolejną uwagą, jaką mogę Wam tutaj dać, to jest zbyt duże skupianie uwagi nad tym, jaki mamy sprzęt i na przykład nieudane zdjęcia zwalacie winą na sprzęt, a nie na to, że po prostu Wy źle zrobiliście zdjęcie. I dużo osób twierdzi, że jak ja mam taki aparat, to ja też bym takie robiła zdjęcia. Guzik, prawda, bo naprawdę telefonem nawet można robić dobre zdjęcia. Po prostu tutaj chodzi o wiedzę praktyczną i teoretyczną i naprawdę z słabym aparatem, z kitem nawet da się zrobić spoko zdjęcia. Takim błędem jeszcze, który tutaj zauważyłam często, to są niedoświetlone albo prześwietlone zdjęcia i po prostu nie zwracają początkujący fotografie, kiedy to zdjęcie jest prześwietlone, kiedy niedoświetlone i średnio to wygląda, a najczęściej jest to w tych momentach, kiedy długo używaliście automatycznego nastawiania trójkątu ekspozycji i się przestawicie na manual i po prostu nie ogarniacie tych parametrów. Właśnie wtedy zdjęcia mogą wyjść prześwietlone, jest dużo tych bieli lub są niedoświetlone. I potem w Lightroomie próbujecie to odratować, ale niestety się nie da, bo biel już jest po prostu wypalona i nie ma nic na tym obrazie. Myślę, że to są takie początkujące problemy, błędy fotografów, które na samym początku pewnie robiliście bądź robicie, a chcecie to zmienić.
więc po prostu uważajcie i ja też robiłam te błędy na samym początku, więc to nie jest tak, że ja tego nie robiłam. Oczywiście robiłam. Dlatego ja mówię wam z mojego doświadczenia, czego nie robić. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, pamiętajcie, Instagram również wbijać, bo tam są moje zdjęcia. No i co? Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. Siema!